Witajcie moi drodzy. Jedziemy właśnie z Grzesiem i Andrzejem na realizację następnego magazynu energii, ale nie będę Wam spoilerował, żeby Was zachęcić do oglądania tego materiału, dlatego powiem tylko, że ten montaż zajmie nam pomiędzy 6 a 10 dni. Tak jest planowane. Więc sami możecie się domyślić, co to będzie za realizacja. Zapraszam do oglądania. No i jestem na miejscu, dojechałem. Tu gdzie mamy realizację, czyli niedaleko Rzeszowa. Słuchajcie, piękny montaż. Quattroski będą, duży magazyn. Zobaczycie za chwilkę jak duży. Oglądajcie cierpliwie. Myślę, że też się możecie z tego wiele nauczyć, bo tu naprawdę mamy świetną zabawę przy montażu. No a Wy zdobywacie przy okazji jakąś wiedzę i też przy okazji dowiadujecie się, co ten system potrafi, ile można zrobić fajnych rozwiązań, o jakich mocach, stosując właśnie rozwiązania Victron Energy. Także zapraszam do dalszego oglądania. No i dobra. I mamy quattroska 15. O, Andrzej tutaj walcz dzielnie. Dasz radę go podnieść? O proszę, 72 kg. No jaki to problem, nie? Jeździ, kurde. Ale patrz, podnosi spokojnie, nie? Jeździ ta folia wszystko. No wyciągnij z folii już. Słuchaj, 95 kwadrat do Etona, powiem Ci. No. Nie, ale Andrzej, po jednej żyłce, nie? Będziemy sobie te linki wyciągać, po jednej żyłeczce do tego środka. Tak jest, tak jest. No i teraz, jak widzicie, standardowo, czyli jak na pozostałych filmach już pewnie nieraz widzieliście, cały proces montażu zaczynamy oczywiście od odmierzania, od wiercenia otworów na uchwyty do falowników. I tutaj też istotne jest to, aby pamiętać, że te imitatory są naprawdę ciężkie, w związku z czym trzeba je tutaj porządnie zamocować, zwłaszcza jeżeli ściana nie jest do końca pewna i no, byłaby tendencja do tego, że być może gdyby było na mniejszą ilość wkrętów, to mogłoby dojść do tego, że coś się gdzieś poluzuje i taki imitator mógłby po prostu spaść. Dlatego też jednak wolimy dawać mocowanie w pełni, na tyle, na ile zalecił to producent. Dawaj Andrzej, ciągnij. Teraz wracaj. Ciągnij go. No i dobrze. I kabelek będzie zaraz po stronie AC w pierwszym falowniczku. I klasycznie docinamy przewody kątówką i umieszczamy je w korytkach, precyzyjnie oczywiście je upinając, tak by wszystko się trzymało i żeby żaden z tych przewodów nie mógł się odczepić i wypaść. No, podsumowanie dnia pierwszego wygląda następująco. 3 falowniczki powieszone, 3 uchwyty wiszą. Okablowanie AC wstępnie przygotowane, już odmierzone na długość. Tu mamy poopisywane końcówki, która faza skąd będzie wychodziła. Także tak się to prezentuje, całkiem fajnie wyszło. Zbieramy się do hotelu i jutro kontynuacja. No i zaczynamy drugi dzień zabawy. Idziemy montować dalszy ciąg systemu. Jedziesz autostopem.
No i przyjechały busbary elegancko. Takie miały być 3000 amperów. Piękne płaskowniczki. Czysta chyba mieć. Czysta miedziocha. No ciężkie, nie? Bo to po No. 17 kg to sztukę mniej więcej, tak? No, kawał kurde płaskownika. No ale elegancko, dobra, przywiesimy. No, o. Grzesiu, siłownia. No, siłownia. Siłownia, dawaj, siłownia. Na hotelu. Tak jest. Czekaj, położymy tutaj. Dobra, no tu mamy kabelki, które będziemy sobie do tych busbarów potem przykręcać. Od bateryjek. Szafy już też stoją, 2, 3 jeszcze dojadą, bo to niestety wszystko w dostawach. I lecimy dalej z tematem. Bo nie musi mieć dojścia. A minusowy możesz to tu już, żyjesz. a tu możesz minusowy w pionie dać już. No. No, a jak się przygotowuje przewody pod tego typu instalacje, oczywiście okablowanie DC, to mniej więcej tak to wygląda. Odmierzone ładnie wszystko, równiutko, tu już końcóweczki są pozarabiane, termokurcze pozakładane. No i te przewody DC, które widzieliście przed chwileczką, teraz już są montowane właśnie w Victronach po kolei. No i sobie je montujemy tutaj do każdej jednostki właśnie w taki sposób, tak, po dwie minusy, plusy. Mamy tutaj 2 razy po 95 kwadrat na każdy biegun falownika i lecą piętrowo w korytku, równiutko są upinane jako cała jedna wiązka i to trafi na główny busbar, który jeszcze nie jest przywieszony, bo musimy wymyślić, w jaki sposób go tu zamocować, jak to wszystko sobie tu poskręcać. No i do mocowania busbara wymyśliliśmy takie rozwiązanie jak szpilki od fotowoltaiki. O, proszę bardzo. Szpileczki w ścianę i zaraz będzie można przymierzyć. No i mamy teraz taką rozdzielnicę. Tutaj postanowiliśmy w niej zamontować sobie wyświetlacz od Cerbo. Tutaj mamy przygotowane podejścia z fotowoltaiki, które będziemy z Victronami wpinać. A w dźwięczkach sobie tutaj wywierciliśmy dziurę, wycięty jest otwór i ekran tutaj jest przełożony, będziemy zaraz przykręcać i potem montować do Cerbo. No i ekranik powieszony, elegancko. No i teraz tak, busbary mamy już tutaj na tych uchwytach zamontowane. Pod spodem mamy miejsce na fuzy. Tu busbar, ten busbar będzie busbarem dodatnim. Obok mamy busbar ujemny w pionie zainstalowany. Te sztaby miedziane mają 3000 amperów każda. Pod spodem oczywiście miejsce na fuzy, a wszystkie przewodziki, które tu już lecą, znaczy raczej połowa, bo to nie są wszystkie, jeszcze drugie tyle przyjdzie. Mamy tu ładnie poukładane, to wykładane i tu gubimy zapasy, tak żeby ładnie weszło to na fuzy. No i oczywiście tutaj tam w tle słyszycie hałas, to Andrzej właśnie docina kruczce do tych busbarów, bo tutaj wszędzie będą sobie wychodziły kruczce, żeby montować zarówno przejścia, jak i odejścia później na kolejne busbary, już te od akumulatorów, od szaf. Także tak to właśnie wygląda. Na obok będą właśnie te nasze szafy i te przewody stąd będą sobie odchodziły tu właśnie do tych szaf. Natomiast tu mamy te nasze kable AC z Victronów i tu w tym miejscu sobie stanie szafka rozdzielcza, przełącznica taka duża, rozdzielnica i tu właśnie będziemy mieli zabezpieczenia 1.0.2, AC in, AC out i tak dalej, potem spięcie z fotowoltaiką i tu w tej naszej szafie, która już wcześniej była właśnie razem z Cerbo, także tak to zostało zaplanowane. No i właśnie, i tu elegancko nam pasują. Także będzie dociśnięte. Oczywiście te wszystkie docinane krótce, to powiedzmy tak, to są z pręta ze stali nierdzewnej i ładnie do miedzi będzie to przylegało. Tu z tyłu nie wiem, czy się uda pokazać, ale to przechodzi na wylot i tu będziemy właśnie nasze oczka do tego mocować. No i właśnie po uzbrojeniu wkrótce busbarów pierwsze przewody minusowe sobie zaczynają lecieć, tak, z ładną powierzchnią styku, więc obustronnie przykręcamy, żeby jak najlepiej przepływał prąd. Magiczne odpięcie? Tak, już. Nie, tu będziesz
będziesz miał, Marcin? Tu będziesz miał A, tu jest, dobra, dobra. To tylko o to chodzi. 72 kg jak coś, nie? kurwa. Już? No. Może się przyłożyć. O, Dopnij palcem. Teraz, dopnij palcem. weszło tego. Skoczył. Koniec. Wisi, dobra. Nie. Następny, tak jest. No trudno. Takie kurwa życie. Dobra, jest, siedzi. Skoczył dzisiaj. Siedzi, dobra. Skoczył. Skoczył, dobra. Jeszcze jeden uchwyt, tak? Dobra. Wisi. Dobra. Będziemy tak robić. Dobra. No i co? I piękne nasze 6 piętnasteczek wisi. Tu Andrzej, widzę, śrubki dokręca boczno tak, żeby się nie ruszały nam te falowniczki, żeby to nie, przypadkiem ktoś ich niechcąco nie zdjął jedną ręką. Także jest. No i zaraz to lecimy z kablami dalej, bo szkoda czasu. Przygotowania trwają do podłączenia busbara dodatniego. Natomiast przewody już na busbarze ujemnym, te przynajmniej przyjściowe z falowników, są poprzykręcane. Mamy zapasy tutaj powywijane już częściowo w takim technicznym korycie i wszystkie przewody tutaj od falowników, zarówno część AC, jak i DC, już są poukładane w zainstalowanych na ścianie korytach. Chłopaki montują teraz busbary, które są za szafami z tyłu, po jednym zestawie dodatnim i ujemnym dla każdej szafy. Szaf mamy 5, w związku z czym na ścianie znajduje się 10 busbarów. Każdy z nich ma wydajność prądową 600 amperów. Dzięki temu nic się nie będzie grzało. Lecimy z drugą wiązeczką, proszę bardzo. Tak. Andrzej, tu reprezentant spółki Kablociąg S.A. Przedstawiciel, tak, starożytnych kosmitów, tak jest, tak. Tu 4-2 metra mamy kabelki, ładnie odmierzone. Do tego, tak, trzeba je poukładać czas ładnie, żeby je równiutko obciąć. Proszę bardzo. Tak. Tak jest. I poszło, tak jest. No i może kilka słów do mikrofonu? Nic. Nic? Bez komentarza. Dobrze. No i te przewody, które przed chwilką właśnie widzieliście, już teraz zostały pozarabiane i tutaj Grzesiu z Andrzejem właśnie dopinają je na busbary zbiorcze i do busbarów rozdzielczych pod każdą z szaf. No, muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj właśnie zaczynamy dalszy ciąg kablowania, to już 5. dzień zabawy, ale zacznie to wreszcie fajnie wyglądać wszystko, także zobaczycie. A przy okazji, jak potem porównacie, albo widzicie ten cały materiał, to będziecie wiedzieć, ile to jest pracy okablować taki system, jak widzicie właśnie za moimi plecami. Ile to jest dni, ile to jest wysiłku, ile to jest po prostu takiego zaangażowania w to, żeby to wyglądało dobrze, profesjonalnie, a potem, żeby oczywiście dobrze działało. Muszę Wam powiedzieć, że ja już się nie mogę doczekać, kiedy pierwsze LEDy się zaświecą na tych Victronach i będzie można zacząć je konfigurować i cały ten system odpalać. Po prostu tak mnie to już korci, żeby to włączyć. Także może się jeszcze uda dzisiaj chociaż jedną szafę uzbroić i cokolwiek uruchomić. Zobaczymy. No i mamy kabelki prawie wszystkie poukładane już, pozapinane, bezpieczniki 500 amperowe w ilości sztuk 6. Jeszcze trzeba podokręcać śruby na busbarach. Tu mamy przewody poukładane, poupinane wszystkie. Pierwsza szafa
Andrzej tu już szykuje, poziomuje ją i pierwsze przewody do Pylon-Teka już będą prowadzone. Na razie sobie rozmierzamy co i jak. Także wszystko ładnie się trzyma. Co? No to dobrze, no to... Tu stanie sobie ta szafa AC, to dopiero za jakieś 2 dni. No a dzisiaj jak dobrze pójdzie, to wstępnie odpalimy. Jej skręcać. No mówię, do Basbara dojechać. Aha. Ja tutaj niecenzuralnych słów używam. A to idzie, później będę... To Rozłożyła. nadejszła wiekopomna chwila, tak? Będziemy teraz wrzucać baterię pierwszą na próbę, zobaczymy, czy nam spasuje w tej szafie. Może w tamtej drugiej. Może, znaczy tak, konkretnie tak, w tej z tyłu, tak, bo to za blisko stoi, to wiadomo, nie? Ale może będzie dobrze. No i właśnie w tej chwili roboczo uruchomiłem sobie z
kilku akumulatorów jednostki, ale tylko po to, aby je właśnie skonfigurować, zaktualizować na nich oprogramowanie i ustawić je w tryb działania trójfazowego. Za chwilkę będziemy to uruchamiać po raz pierwszy. Zobaczymy, czy baterie nam się uruchomią, czy to się wszystko skomunikuje i czy potem nam wystartują Victrony. Troszeczkę przyspieszymy to włączenie przełączników na akumulatorach, żebyście za długo nie musieli czekać, bo jak widzicie, no tak normalnie to zajęło mi to około 1,5 minuty, zanim to włączyłem. Okay. Pierwsze uruchomienie chwilkę trwa, bo oczywiście tu muszą się nadawać kondensory w Victronach, więc w części baterii można zgłosić błąd, ale to jest chwilowe, to potem minie. I widzę, że to już pierwszy stos się skomunikował. On się zaczął uruchamiać. Za chwilkę powinny nam pójść kolejne stosy. Ponowna próba uruchomienia i ładowanie kondensatorów. Ok, o, widzicie, i lecą kolejne stosy. Już się ładnie tutaj wszystko uruchamia, widzę. Mamy. Wygląda na to, że wszystkie baterie mamy uruchomione. Zatem komunikujemy go z hubem. I powinny nam wykryć 5 stosów baterii, czyli powinny nam się zaświecić tutaj LEDy 1 i 3 na hubie. Zaraz zobaczymy, czy tak właśnie jest. Dokładnie tak. Zielona dioda tutaj nam miga bardzo ładnie, mamy komunikację. A te baterie, które są czerwone, za chwilkę powinny się odpalić poprawnie i powinny nam się już zabutować na zielono. Jeszcze chwilkę. Poczekajmy. I w zasadzie, uruchamiają się. To można już nawet szafę zamykać. I normalna praca tych baterii będzie się w tej chwili odbywała. Za chwilkę sobie odpalimy na próbę Victrony. I mamy układ trójfazowy, skomunikowały się, wytwarzają energię. Jest bardzo dobrze. To co? Serwo ruszyło, widzę. Mamy informację. Teraz zobaczymy, czy wszystko dobrze pokazuje. Są baterie. I mamy 50% naładowania akumulatorów. Pobór przez 6 falowników, każdy po 110 W. Plus serwo i wyświetlacz. Mamy 774 W poboru ciągłego w tej chwili bez obciążenia. 49,3 V naładowanie baterie. Łączny pobór 15,8 A. Także działa. Super, to my się w takim razie bierzemy za końcówkę konfiguracji. No i oczywiście za wstawanie szafy, tak żeby to mogło być wszystko zabezpieczone i działające tak potrzeba. No i tu, aby oczywiście niepotrzebnie filmu nie wydłużać, to jak widzicie, chłopaki stawiają rozdzielnie. Takie tylko krótkie przebitki, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak to wyglądało, cały ten proces. To nam zajęło też cały dzień, zanim wszystko było przygotowane, przewody obrane, pospinane i tak, żeby to mogło wszystko działać, żeby zostało uruchomione. Gotowa rozdzielnica. Lecimy na załączenie rozłącznika. No dostał. I ostatni, 6. I stała się jasność. Tak jest, poszły. Elegancko. No i udało nam się odpalić wstępnie instalację już również z zasilaniem z sieci. Już jest późno po 22, ale ładują się właśnie baterie. Bardzo ładnie. 37 kW nam leci w tej chwili z sieci.
5 kW pobiera obiekt, do baterii leci 29,5 kW, mamy je w połowie naładowane. Mamy tutaj rozdzielnię nadrzędną i naszą podrzędną od Victronów. Wszystko ładnie pospinane i poukładane. Zaraz będziemy już zamykać klapki. No i co? I tak to wygląda, jeżeli chodzi o pracę falowniczków. I za chwilę będziemy robić jeszcze testy obciążalności i przepinania. Podłączymy sobie 2 samochody elektryczne i zobaczymy, jak się system zachowa przy rozłączeniu go z siecią i przy pełnym obciążeniu. Fotowoltaika dojdzie w najbliższych dniach, bo jeszcze nie mamy podłączonych liczników. No a busbary, które są na ścianie, osłoniliśmy plexą, tak aby nic złego się nie stało i aby nie mogło dojść do jakiegoś przypadkowego zwarcia. Praca systemu po zgaszeniu światła nocą, jak to ładnie wygląda, jak bateryjki się ładują. Wszystkie, które są prawie pełne, Victroniki banglają. Jak sobie włączymy światełko. O. Pięknie. No i teraz mamy następującą sytuację. Dokładamy sobie jeszcze 3 akumulatory dodatkowo do całej tej pojemności, bo tak sobie inwestor zażyczył. Także będzie 5 pełniutkich szaf, czyli 55 sztuk Pylonteka US 5000. Gigantyczna pojemność. Jeżeli dobrze liczę na szybko, to dostępnej pojemności ponad 250 kWh. Jest moc, jest pojemność. A, bo jeszcze bym zapomniał, że jak dokładamy baterie, to oczywiście musimy je zbalansować, bo nowe akumulatory, które teraz dojechały do nas, są naładowane w połowie. Te były częściowo rozładowane, więc teraz sobie na szybko je ładujemy do 50%, żeby dołożyć te nowe, żeby one się potem jeszcze ładnie zbalansowały. Także tak to właśnie zostało przygotowane i za chwilkę dostaniemy się do busbarów, czyli musimy sobie wyjąć w tej chwili 3 jednostki z tej szafy ostatniej, żeby się dostać do busbarów, które są z tyłu, dokręcić sobie przewody zasilające i włożyć z powrotem te 3 jednostki plus 3 brakujące. No tutaj tak jak widać w tej chwili 42% mamy na całym tym pakiecie, który się doładowuje do połowy. Z sieci ciągniemy 41 kW, czyli jak widać na bateriach 763 A płyną sobie do akumulatorków. A Victroniki sobie elegancko szumią, pięknie, aż miło ich posłuchać. Dobra, do wymiany baterii oczywiście musimy sobie rozłączyć wszystko, więc przejdziemy sobie na bypass. Czyli na chwilkę nam zgaśnie tutaj światło. Potem jest to właśnie ten 1.02, żebyśmy mogli dołożyć baterię bez większego uszczerbku na zasilaniu. Mamy pominiętego Victrona i możemy teraz sobie spokojnie po tym przełączeniu bawić się w rozpinanie całego układu. No i właśnie dokręcamy przewody DC do dodatkowych akumulatorów na szynę busbar. Jeszcze sobota. I widzicie, akumulatory już są w szafie, zamykamy szafę i testujemy. A jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to tutaj jest jej na chwilę obecną 80 kWp. Praktycznie wszystkie większe powierzchnie dachów są już zastawione, ale jest jeszcze miejsce na kilku częściach budynku, gdzie ta fotowoltaika będzie niebawem jeszcze dodatkowo rozbudowywana. Ta, która już jest zainstalowana, pracuje na 3 falownikach, na Froniusie 12,5 kW i na 2 kostalach, jeden 17 kW i drugi 20 kW. No teraz jesteśmy przy falownikach, tutaj przy tych kostalach i teraz tutaj Andrzej właśnie podłącza liczniki Victronowskie, tak żebyśmy mieli opomiarowanie każdego z tych falowników z osobna, co za chwilkę jak będzie podłączone będziemy wiedzieć tam na serwo. Już będziemy wiedzieć jaka jest produkcja,
No i odpaliliśmy już liczniki po ich podłączeniu i fotowoltaika nam pokazuje na razie 2 z 3 falowników, pokazuje nam 2 kostale. Oczywiście produkcja jest również z Froniusa, ale to musimy dopiero sobie, że tak powiem, ogarnąć, czy musimy go się skomunikować, to już nam chwilkę zajmie, ale obecnie to wygląda tak. Proszę bardzo, 12 kW z fotowoltaiki, do baterii 2900, 8,5 obciążenia, bo ładuje się tam jakiś jeden samochodzik, zdaje się. Z grida ciągnie 470 W, bo ma set point ustawiony troszeczkę do góry. Mówię, wartości się nie muszą idealnie zgadzać, bo tam mamy 6 falownik, którego jeszcze nie widać. Natomiast na liście nam to w tej chwili tak ładnie wygląda. Proszę bardzo. 2 falowniczki Kostala, dokładnie widać, ile który produkuje. Jak będzie jeszcze Fronius, to nam się tu pojawi Fronius i będziemy widzieć dokładnie, ile leci z Froniusa. A tu nam ładnie komunikacja leci. Każdy z liczników osobno. No i ładujemy sobie ze słoneczka. 11 kW w sieci 44, do bateryjki płynie 52,5 kW. 1050 A. Pięknie. A to jeszcze nie jest wszystko. No i udało nam się Froniuska podłączyć. Widzimy teraz wszystkie 3 falowniki na wyświetlaczu od Cerbo. 16 kW z fotowoltaiki. Obciążenie 3,6, 44,3 z grida. Do baterii 51,2 kW. Elegancko. A na liście? Proszę bardzo. Fronius, Symo 12,5 kW, Kostal Pico 17, Kostal Pico 20. Wszystkie niezależnie sobie produkują. Wszystko działa. Falownik Quattro. Obecnie na wejściu mamy 230 V. Na wyjściu również. Wszystko się trzyma w prawidłowych parametrach, ale jest to bardzo dobre przyłącze. Działa. No i oczywiście tradycyjnie ładujemy naszą kijankę, żeby nam wszystko chodziło, ale nie wszystko, bo oprócz tego ładuje się także Tesla. Proszę bardzo, podpięta, elegancko, wszystko chodzi. A oprócz Tesli tu jeszcze nam stoi bliziutko ID5 elektryczna. Akurat się nie ładuje, brak ładowarek wolnych. No ale spokojnie, ogarniemy ten temat także. No, teraz leci pięknie. 42 kW ze słoneczka. 2 autka 21,5 kW i do baterii 18,5. Wow. Moi drodzy, system skończony. Działa, a to, co tutaj widzieliście, to podsumowując, jest 6 falowniczków Quattro, każdy o mocy 15 kVA, czyli razem mamy 72 kW mocy czynnej ciągłej, 90 kVA mocy pozornej. Z tyłu za mną widzicie magazyn energii składający się obecnie już po rozbudowie o 3 moduły z 55 baterii Pilontech US 5000, czyli łącznie brutto mamy 264 kWh energii dostępnej, 258 kWh. Fotowoltaika zainstalowana, która tutaj jest obecnie, to 80 kW pików. Natomiast system jest odpowiednio pokonfigurowany, poustawiany. W tej chwili pracujemy w pełnym off-gridzie. 3 auta elektryczne nam się ładują tutaj. Nie ma problemu, wszystko podtrzymane. Także jak widzicie, Wiktor ma potężne możliwości. Można to super skonfigurować w dowolny sposób. Czy do oddawania, czy do poboru energii. Dynamiczny ESS sobie też świetnie może poradzić. Co tylko chcecie, można tutaj wykombinować i zaprogramować, a dzięki Node-REDowi dodatkowo zautomatyzować wszystkie procesy i produkcję, oddawanie energii z do sieci lub z do magazynu. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście podobało. Jeżeli tak, to tradycyjnie proszę o łapy w górę, o liczne komentarze, subskrypcje. Napiszcie mi, bo może chcielibyście tego typu systemy, może prowadzicie hotel, może jakąś gastronomię, czy jakieś przedsiębiorstwo, na przykład duże, gdzie potrzebujecie tego typu mocy lub jeszcze większych systemów, bo takie też robimy. Także czy większe pojemności, czy większe moce. Dla nas to są fajne wyzwania, lubimy to robić i jak widzicie, staramy się, żeby wszystko było perfekcyjnie wykonane
najlepiej, jak to tylko możliwe. Dziękuję jeszcze raz bardzo za uwagę. Do następnego, trzymajcie się. Cześć!